Jest to najsłynniejsza zupa we Włoszech, która się nazywa pasta ceci, z cieciorki. Ja tutaj wzięłam 200 gram cieciorki, namoczyłam na 12 godzin. Teraz tą cieciorkę opłukam pod bieżącą wodą, wrzucę do garnka i wleję cały garnek wody. Tutaj gdzieś tak będzie z 3 litry wody. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to serdecznie zapraszam do subskrybowania tego kanału. Stuknij też w dzwonek, a będziesz powiadamiany o wszystkich nowych przepisach, nowych filmach. Do garnka wrzucam 1 liść laurowy. Teraz ten garnek postawię na gazie. Gaz jest taki, można powiedzieć, średni. I teraz poczekam, aż się zagotuje. Zagotowało się, to teraz zmniejszę gaz na bardzo malutki. Taki bardzo mały gaz będzie pod garnkiem. I jak widzicie, powstała taka piana. Należy tą pianę zebrać. Tak chochelką, jak pokazuję. O. Liść laurowy musi być. Nie zabieramy liścia laurowego z garnka. Będziemy gotować, aż będzie miękkie, czyli 2,5 godziny na takim małym gazie. Jeżeli powstanie piana, no to należy ją ponownie zebrać. O, tak jak pokazuję, chochelką zbieramy tą pianę, która powstaje podczas gotowania. Zaglądnij na mój kanał, na pewno znajdziesz jakiś fajny przepis, zrób go i napisz w komentarzu, jak Ci smakuje. I bardzo proszę o wsparcie tego kanału, udostępnij ten kanał na swoich stronach społecznościowych, aby więcej osób zobaczyło ten film. Dziękuję Ci bardzo. I teraz zobaczcie, woda się prawie że wygotowała. Już gotuję ponad 2 godziny, ale jeszcze będą gotować, bo nie jest miękkie. A teraz już woda się całkowicie wygotowała prawie i wyłączyłam gaz. Wzięłam pół cebuli. Tą cebulę pokroję w drobną kostkę. Polecam oglądać uważnie do końca ten film, aby nie przegapić żadnego szczegółu. Pozdrawiam Ciebie serdecznie z Włoch, a konkretnie z Rzymu. Napisz mi, z jakiego kraju i z jakiego miasta oglądasz mój kanał. Napisz mi to w komentarzu. Będzie mi bardzo miło. Teraz tutaj mam, oprócz cebuli, mam 2 małe kawałeczki pikantnego peperoncino, ząbek czosnku i 1 gałązkę rozmaryn. Chyba dobrze powiedziałam po włosku. Do garnka wlewam 3 łyżki oliwy z oliwek. Teraz wrzucę wszystkie moje przygotowane warzywka, czyli cebulę, czosnek, rozmaryn i peperoncino picante, czyli papryczka pikantna. Będziemy teraz to smażyć przez kilka minut. Należy zamieszać, aż się lekko zarumieni cebula. Teraz, jak będzie już cebula zarumieniona, to dodamy do środka dwa pomidory z puszki, takie pomidory pelati się nazywa, ale na razie jeszcze musimy pomieszać, żeby się cebula nam dobrze zarumieniła. Ok,
Teraz wezmę puszkę, otworzę i dodam z puszki właśnie 2 takie pomidory. Zobaczcie, o, jeden i drugi. Bardzo ważne użyć takich oto pomidorów. Jeżeli już nie mamy takich pomidorów w domu, to możemy użyć 2 łyżki przecieru pomidorowego, passato di pomodoro, tak bym powiedziała. Przecier pomidorowy jest taki, no też można użyć przecieru di pomidorowego. Teraz to wszystko będziemy tak kilka minut też smażyć. Ciągle musimy mieszać i musimy mieć gaz taki mały pod garnkiem, żeby nam się to tak mocno nie gotowało. Żeby przygotować taką pyszną zupę, to należy mieć trochę cierpliwości. Wszystko, co wymaga pracy, jest bardzo pyszne i wymaga cierpliwości. Tak jak w życiu wymaga cierpliwości całe nasze życie. Żeby nam się wszystko udawało, to musimy mieć dużo cierpliwości. Teraz, kochani, podlewamy wodą gotującą się. Ta woda jest normalna, bez żadnych przypraw. Dałam 2 chochelki wody i teraz tak będziemy gotować przez 15 minut. Wyciągamy z garnka czosnek. Napisz mi w komentarzu, jaka jest ulubiona Twoja zupa. Będzie mi bardzo miło poznać Twoje smaki. Tutaj mam już cieciorkę obok tego garnka i teraz patrz uważnie. Ja do garnka dodam tą cieciorkę ugotowaną, ale nie dodam wszystkiego. Zostawię 1 chochelkę w garnku tej cieciorki. Oglądaj dalej, zobaczysz, co się będzie działo. To jest bardzo ważne w przygotowaniu tej pysznej zupy. Zostawiłam tyle. No i teraz przełożę do pojemnika to, co zostało. Oczywiście liścia laurowego nie będę rzucać. Wyciągnęłam liść laurowy. Razem z tą wodą, która była w cieciorce, wlewam i to wszystko tutaj zamieszam. Jeszcze moją zupę. To wszystko zmiksuję mikserem i powstanie taki krem z cieciorki. Jest to najsłynniejsza zupa we Włoszech. Włosi bardzo ją uwielbiają. Całe społeczeństwo włoskie, które mieszka na całym świecie, zna tą zupę, bo to jest zupa, nazywa się pasta ceci. Pasta ceci. Słowo po włosku pasta znaczy makaron, a ceci to cieciorka. No i teraz ja ten krem z cieciorki wrzucam do mojego garnka, gdzie jest cieciorka razem z tym pozostałymi właśnie warzywkami, tam cebulka, rozmaryn i tak dalej. No muszę to wszystko dobrze wypłukać, no bo cały smak w tym pojemniku jest, także koniecznie muszę to wszystko wyskrabać. Jak to się mówi po polsku, ale też i po włosku, w kuchni się nic nie marnuje, czyli po włosku mówimy in cucina non si spreca niente. Kto zna język włoski, wie, co mówią, ale powiedziałam już tłumaczenie na początku. Ja we Włoszech mieszkam 36 lat, tutaj chodziłam do szkół różnych, tutaj studia skończyłam, tutaj pracowałam w restauracji
I tutaj poznałam kuchnię włoską męża i gotuję codziennie po włosku. Jest to dla mnie zupa taka, można powiedzieć, powszechna. Dodałam trochę pieprzu. Uwielbiam te smaki. Zamieszam. Zobaczcie, jak fajnie wygląda ta zupa. Najwięcej Włosi jedzą taką zupę zimą, jak w Rzymie, bo w Rzymie nie ma takiej zimy jak na północy, ale w Rzymie jak się ochłodzi, jest 10 stopni, ktoś przychodzi do restauracji, to od razu prosi talerz gorącej zupy, czyli mówi pasta ceci. Ale istnieje jeszcze inna zupa, która jest bardzo słynna na cały świat, czyli pasta fagioli. Pasta fagioli to znaczy zupa z fasoli, z makaronem. Jak zauważyliście, wyciągnęłam z garnka już rozmaryn, czyli całą tą gałązkę, ale te małe takie, można powiedzieć, listeczki rozmarynu zostały i o to chodzi w tym wszystkim. Teraz dolewamy 2 łyżki gotującej się wody, a nawet więcej, kilka łyżek i kochani, wrzucę tutaj gdzieś ze 150 gram makaronu. To są takie małe rurki, krótkie. One się nazywają mezzomaniche. Takie rurki też dostaniecie w Polsce albo w innym kraju. Nie wiem, z jakiego kraju mnie oglądacie. Napiszcie w komentarzu. Zauważcie, że ja dodałam następną chochelkę gorącej wody, gotującej się. I teraz będziemy gotować, aż makaron zmięknie. Będzie taki, można powiedzieć, al dente. I cały czas musimy mieszać, bo wiadomo, że żeby się nam makaron nie przywarł do dna garnka. Jak zauważymy, że woda nam wyparowała z tej właśnie zupy, a makaron jest jeszcze twardy, to należy dodać troszkę wody gotującej się. I pokazuję Wam, że gotuję na małym gazie. To jest bardzo ważne. Nie gotujemy na dużym gazie, tylko na małym. Cały czas musimy mieszać. No i zobaczymy. Ja jeszcze doleję 1 chochelkę gotującej się wody, 2 chochelki jednak, 3, 2,5, dobra, 2,5 chochelki dolałam do garnka. Mieszam. Widzicie, jak to wygląda. Cały czas podlewam, ale nie wlewam wszystkiej tej wody, tylko jak wsiąknie mi woda w makaron jest jeszcze twardy, no to jeszcze dolewam wody. I o to w tym wszystkim chodzi, że nie wlewamy pełno wody do tej zupy i makaron wsypujemy, tylko stopniowo. I tu jest właśnie ten sekret przygotowywania takiej zupy z cieciorki, czyli pasta ceci. Posolę. Ale na końcu też spróbuję, czy jest słone, czy nie. Każdy musi spróbować, żeby było smaczne. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mój kanał, to zasubskrybuj, tu jest pysznie. Stuknij w dzwonek, a będziesz powiadamiany o wszystkich moich filmach. Cieciorka już się ugotowała. Ja przykryłam na kilka minut, a teraz już nalewam na talerze dla mnie i dla mojego męża. I powiem Wam, że to jest przepyszna zupa. Polecam Wam taką zupę. Na końcu wlewam łyżkę oliwy z oliwek. Włosi tak wlewają oliwę z oliwek. Do każdej zupy dają na końcu. Nie wlewają tak, żeby do gotowania, żeby tam było dużo tej oliwy, tylko je się tak już na końcu. I to jest bardzo zdrowe. Drugi zdrowy przepis. Zapraszam. Dzisiaj pokażę, jak zrobić pyszne danie z papryką. Patrz do końca, aby nie przegapić żadnego szczegółu. Tutaj mam 6 czerwonych papryk. Kto jest pierwszy raz na moim kanale, to zapraszam do subskrybowania. Subskrypcja nic nie kosztuje.
Obetnę górę i wyczyszczę paprykę tutaj ze środka. Wyczyszczę te nasionka. Jeżeli już subskrybujesz mój kanał, to zaznacz dzwonek, abyś był powiadamiany o wszystkich moich nowych filmach. Tak będę czyścić wszystkie moje papryki. Zapraszam do oglądania mojego kanału kulinarnego. Na moim kanale jest bardzo dużo fajnych przepisów. Poszukaj sobie coś, zrób przepis i napisz w komentarzu, jak Ci smakuje. Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich widzów z Włoch. Napisz mi, z jakiego kraju mnie oglądasz. Napisz mi to w komentarzu, będzie mi bardzo miło. I teraz ja już mam przygotowane te papryki czerwone. I tak samo obetnę z górnej części papryki ten środek, jak widzisz. Patrz uważnie, jak to robię. O, i tak sobie przygotowałam. Na patelni podsmażyłam jedną marchewkę, jedną cebulę i jedną selera. To wszystko było pokrojone w kosteczkę. No i jak tak podsmażyłam te warzywa, to dodałam 360 g mięsa mielonego. I teraz to mięso mielone zalewam sosem pomidorowym i dolewam 150 ml wody. Wszystkie składniki znajdą się w opisie tego filmu. Teraz to posolę. Łyżeczki soli dodałam. Dodam pieprz czarny. No i co jakiś czas będę mieszać. Przykryję i będę na małym ogniu gotować 30 minut. Od czasu do czasu należy pomieszać. Jeżeli woda wyparuje, należy dolać wody. Ja tutaj dolewam 200 ml wody i zamieszam. Wodę wlałam zimną. Przykryć i dalej gotować. Gotujemy na małym gazie. Widzę, że znowu wyparowała woda. Dodam 100 ml wody. Tak to jest w kuchni, jak gotujemy, musimy mieć cały czas pod kontrolą nasze jedzenie, aby nam się nie przypaliło albo nie wyparowała woda. Tutaj mam 150 g ryżu. Zamieszam wszystko i wsypię ryż do mojego mięsa. Będę gotować przez 6 minut. Tylko 6 minut, nie dłużej. Zamieszamy. Zwróć uwagę, jakiej konsystencji jest ten sos z mięsem mielonym. Nie może być za gęsty, zanim wsypiemy ryż. Musi być taki rzadki.
gdyż ryż wchłonie nam wodę, więc należy mieć troszkę takiego rzadkiego. Dlatego ja dolewałam częściej wodę, bo widziałam, że jest za gęsty. Napisz mi w komentarzu, z jakiego kraju mnie oglądasz. Tutaj dodam, pokazywałam Wam kolendrę i pietruszkę. To wszystko pokroiłam i wrzucam do mojego sosu z mięsem mielonym i ryżem. To wszystko zamieszam. I teraz jeszcze dosolę. Każdy doprawia sobie do smaku według swojego smaku. Dodam trochę papryki czerwonej. Ja tutaj wsypałam dość dużo, ale wy dodajcie tak z pół łyżeczki papryki czerwonej słodkiej. Teraz wykładam to na talerz i czekam, aż ostygnie. Biorę 350 g sosu pomidorowego. Dolewam 50 ml wody do tego sosu pomidorowego. Dodaję 1 łyżkę oliwy z oliwek. To wszystko zamieszam. Dodam soli. Zamieszam. I dodam troszkę pietruszki. Możesz doprawić ten sos według własnego uznania i dodać zioła, jakie lubisz. Sos częściowo kładę do naczynia żaroodpornego. I tutaj biorę paprykę i nadziewam przygotowanym farszem z mięsa mielonego i ryżu. Wsypujemy do naszej papryki, potrząsamy tak, żeby nam tam wpadło do środka, bo papryka jest długa. Ja sobie pomagam łyżeczką, żeby cały ten farsz mi tam wpadł do tego różka. I tak wciskam. Nie robię aż tak bardzo pełno, gdyż podczas gotowania ryż mi napęcznieje i przykrywam właśnie tym obciętym kapelusikiem papryki. I tak robimy z pozostałymi paprykami. Napełniamy naszym farszem mięsno-ryżowym. Proszę bardzo Was o wsparcie mojego kanału. Zostawcie jakiś komentarz. Jeżeli film się Wam podoba, to zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście kto nie ma subskrypcji, niech zasubskrybuję. To jest bardzo ważne dla rozwoju tego kanału. Ja tu wylałam resztę sosu i teraz będę wkładać do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i będę gotować przez 25 minut. O, tak wygląda moja papryka już w piekarniku. Nastawiam po prostu czas na 25 minut. I 200 stopni Celsjusza. I oto po 25 minutach wyciągnęłam paprykę, sprawdziłam, jest mięciutka. Jeszcze ją wstawiłam na 10 minut, żeby ją jeszcze dogotować, bo wydawała mi się niezbyt właśnie podpieczona, a teraz po następnych 10 minutach tak wygląda moja papryka nadziewana mięsem mielonym i ryżem. Jest bardzo pyszne danie, polecam Wam. Oj, spadła mi jedna papryka, jak nakładałam na talerz.
Jest też bardzo gorąca, ale powiem Wam, jak smakuje. Oh my God. Bardzo pyszna. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Dziękuję za każdą subskrypcję. Zapraszam do oglądania innych filmów na moim kanale. Thank you. Polecajcie mój kanał na swoich stronach społecznościowych. Będzie mi bardzo miło. Dzięki Wam mój kanał będzie rósł i widzimy się na następnym filmie. Pa!